Cześć, nazywam się Zuzanna Kofta. Jestem artystką audiowizualną. Zajmuję się wieloma rzeczami naraz, między innymi jest to rysunek, instalacje artystyczne, sound art, praktyka z głosem oraz od niedawna grafika 3D. Tematy, które mnie interesują w mojej twórczości to relacja człowieka z naturą i zacierająca się granica między kulturą a naturą, ponieważ jako ludzie jesteśmy częścią natury. Fascynuje mnie też narracyjny potencjał dźwiękowej sfery naszej rzeczywistości i to, jak można opowiadać poprzez dźwięk różne historie. I interesuje mnie też śpiew jako coś bardzo organicznego i coś, do czego każdy z nas ma dostęp. Temat natury podejmuję głównie w swoich instalacjach artystycznych, ale tak naprawdę jest on obecny wszędzie w mojej twórczości. Obserwowanie natury jest dla mnie nieskończonym źródłem inspiracji. Kiedy nie wiem, co ze sobą zrobić, czuję zastój, idę do lasu. Jeden z projektów, o których chcę powiedzieć, to Usłyszane z 2019 roku, zrealizowany dla Fundacji Przekrój. Jest to instalacja dźwiękowa opowiadająca o komunikacji i społecznym życiu drzew, zawieszona na 4 drzewach na Jazdowie. Drzewa w ramach swojego gatunku łączą się korzeniami, dzięki czemu tworzą system, poprzez który mogą przesyłać sobie wodę, składniki odżywcze, a także informacje. Podczas projektowania pokrowców razem z Gabą Szołańską, które później były zawieszane na drzewach, brałyśmy pod uwagę dobro drzew. Pokrowce są zaprojektowane w taki sposób, że pasują do każdego drzewa i nie uciskają go. Dźwięk instalacji jest abstrakcyjny, jest to mój głos i śpiew. Zależało mi na tym, żeby nie używać języka, żeby mimo tego, że jestem człowiekiem i moja perspektywa jest antropocentryczna, żeby spróbować zinterpretować, przetłumaczyć historię tych konkretnych drzew jak najbardziej abstrakcyjnie. W instalacjach dźwiękowych, które tworzę, często pozwalam sobie zdać się na swoją intuicję, żeby sobie pracowała. Wydaje mi się, że daje to odbiorcom szansę na odbiór instalacji w sposób emocjonalny i intuicyjny, obok racjonalnego poziomu, kiedy dowiadują się, o czym jest instalacja i zdobywają wiedzę. Instalacja była instalacją site-specific w miejskim parku, więc dużo ludzi miało szansę ją zobaczyć, usłyszeć, zwłaszcza właśnie w takim kontekście po prostu codziennego życia. Wydaje mi się, że to jest ważne dla tej instalacji, bo dla mnie najważniejszą rzeczą było to, aby ludzie zwrócili uwagę na drzewa, które ich otaczają i żeby zaczęli myśleć o niewidocznych dla nich procesach, które zachodzą dookoła. Pracując lubię wykorzystywać rzeczy, które już są, które znalazłam, sytuacje, które po prostu napotykam. Daje mi to jakieś takie poczucie większego osadzenia w rzeczywistości, w świecie, w którym jestem, nienaginania świata pod swoją wolę. Myślę, że ten rodzaj podejścia widać w instalacji Tilia w wystawie Abnormalities, nieprawidłowości na Jazdowie na jesieni 2020. Tilia, czyli po łacinie lipa, to instalacja dźwiękowa osadzona w 2 wydrożonych konarach lipy w ogródku. Miałam potrzebę ożywienia tych martwych konarów, więc zaczęłam na nich grać, wydawać z nich dźwięki i szukać jakoś ich potencjału dźwiękowego. I później te dźwięki puściłam w tych pniach już na wernisażu. Ale ciekawe jest to, co się zdarzyło w trakcie robienia tej ścieżki dźwiękowej, ponieważ zaczęły z różnych szczelin wychodzić owady i żyjątka, co dobitnie uświadomiło mi, że to, co wydawało mi się martwe, jest pełne życia i pokazało mi, jak bardzo mamy ograniczoną perspektywę. Bardzo mnie też zajmowało pojęcie instrumentalności, bo te pnie w jakimś sensie stały się instrumentami, co z jednej strony kojarzy nam się dobrze z dźwiękami, z muzyką, z drugiej strony
instrumentalne traktowanie jest traktowaniem z góry i rządzeniem kimś albo czymś, więc ambiwalentność tego określenia była dla mnie bardzo ciekawa. Ostatnim projektem, o którym chcę powiedzieć, to instalacja My, zrobiona w trakcie rezydencji Enklawa w Galerii Propaganda. Jest to instalacja o ludzkim mikrobiomie, dokładniej o moim mikrobiomie. Zdanie sobie sprawy z ilości mikroorganizmów w naszym ciele oraz ich znaczenia dla naszego funkcjonowania powoduje w jakimś sensie, że może powinniśmy zacząć myśleć o sobie w liczbie mnogiej zamiast w liczbie pojedynczej, czyli zamiast ja i moja jaźń, raczej ja i mój mikrobiom. Wydaje mi się, że ta zmiana perspektywy może być bardzo znacząca. I instalacja składa się z 3 części. Pierwsza to jest gablota z próbkami mikrobiomu, które zrobiłam w laboratorium na Uniwersytecie Warszawskim. Później pod mikroskopem zrobiłam filmy mojego mikrobiomu i następnie puściłam je jako wizualizację na namiot, do którego można było wejść. W sumie całą instalację zrobiłam z rzeczy, które znalazłam w podziemiach propagandy, albo pożyczyłam od kogoś, albo miałam ze swojego domu. Oprócz tych 3 części jeszcze wszystko jest zanurzone w ścieżce dźwiękowej, która jest mocno naskająco-gębowym utworem, co też jakoś mi się łączy z mikrobiomem, bo kiedy śpiewamy, kiedy wydajemy dźwięki, jesteśmy instrumentem i nasz mikrobiom razem z nami.